Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie przepis ze wspólnoty. Będzie to zupa azjatycka z kurczakiem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszej zupy będziemy potrzebowali 10 g natki pietruszki świeżej, 2 łyżki prażonej cebulki gotowej, 250 g filetu z kurczaka pokrojonego w 1,5 cm paski, 1 ząbek czosnku, 30 g sosu sojowego, 20 g oleju, 10 g korzenia imbiru pokrojonego w plasterki, pół papryczki chili, 100 g pieczarek pokrojone w plastry, 100 g marchewki pokrojonej w plastry, 500 g wody, 1 łyżeczka koncentratu bulionu warzywnego, szczypta pieprzu, 100 g makaronu ryżowego oraz 1 łodyżka cebuli dymki pokrojona drobno. Przepis pochodzi ze wspólnoty od Dominiki. Czas przyrządzania 1 godzina, łączny czas godzina 20. Oceniany jako łatwy i wyjdzie nam z tego 3 porcje zupy. Rozpoczynamy gotowanie. Do czystego, suchego naczynia wkładamy 10 g natki pietruszki. Ja tylko oberwę sobie te nóżki. Wkładam natkę. Czas rozdrabniania natki 5 sekund, obroty prawe 8. Startujemy. Zobaczmy, jak się rozdrobniła nasza natka. I będziemy musieli ją przełożyć do innego naczynia. Gdzieś jest rozsiana po całym pojemniku, ale jest rozdrobniona. Dobra, przekładamy do mniejszego naczynia. Natka przełożona do innego naczynia. Na razie nie mamy instrukcji, żeby opłukiwać. Na pokrywie odważam i odstawiam kurczaka. Kurczak przygotowany. Do naczynia wkładam czosnek i dodaję 20 g sosu sojowego. Ja mam 2 ząbki czosnku, ponieważ mam takie małe. I teraz co? Teruję wagę i odlewam 20 g, ponieważ mam przygotowane 30. I mamy 20. Dodajemy olej. I teraz rozdrabniamy. 5 sekund, obroty prawe 8. Rozdrabnianie zakończone. Trochę nam się czosnek rozdrobnił, jak widzicie. Nic tu za wiele się nie wydarzyło, no ale okej, pewnie tak ma być. Składniki przełożyć do pokrojonego wcześniej kurczaka i wymieszać. Ja przeleję sobie najpierw do miseczki tą naszą, nie wiem, marynatę do kurczaka. I za chwilę pokroimy kurczaka. Ja wcześniej nie kroiłam, także zrobimy to dosłownie za chwilkę. Jak widzicie, taka dosyć tłusta ta konsystencja, bo dodaliśmy cały olej. Kurczaka kroimy w paseczki takie około 1,5 cm. Mam wrażenie, że to grubości 1,5 cm. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki klasycznie znajdziecie w opisie tego filmu. Biorę teraz kurczaka i przekładam go do miseczki z sosem sojowym, olejem i czosnkiem. Pozostaje nam teraz tylko wymieszać to wszystko. Nie wiem, czy wy lubicie zapach sosu sojowego, ale ja bardzo, naprawdę przyjemnie to pachnie. Jeszcze ta resztka po pietruszce. Rewelacja. Idziemy dalej. Kurczak odstawiony. Wkładamy 10 g imbiru i papryczkę chili. Nie myjemy oczywiście. Ja imbir pokroiłam w plasterki, tak jak było w instrukcji. Papryczkę mam całą. Tylko odkroję sobie tutaj końcówkę i my dzisiaj dorzucamy całą. Klasycznie, jak tutaj w tym przepisie, rozdrabniamy 5 sekund, obroty prawe 8. Rozdrabnianie zakończone. Składniki zgarniamy ze ścianek na dno. Jak mówiłam, że wcześniej ładnie pachnie, to pachniało nie tak ładnie jak teraz. Teraz jest rewelacja, imbir, papryczka, naprawdę sos sojowy, pietruszka. Coś cudownego. Dodajemy pozostałe 10 g oleju, tylko oleju było 20, a sosu sojowego było 30, czyli jakiś delikatny błąd w przepisie. Tutaj jest chyba błąd w przepisie, bo jak widzieliście w składnikach było 30 g sosu sojowego i 10 g oleju. I 20 g oleju. Olej musiałam wcześniej zużyć cały, także ja sobie teraz tutaj doleję 10 g tego oleju i wlejemy do pojemnika, także wy na to uważajcie. Idziemy dalej, teraz dodajemy pieczarki. Pieczarki są już pokrojone. Jeżeli macie problem, że wasza misa przypala, to zróbcie po prostu prosty myczek, dolejcie więcej tłuszczu, oleju, czy tego, na czym akurat w danej chwili smażycie. I teraz wszystko dusimy, 120 stopni, 5 minut i w misie będą obroty lewe, żeby nam to wszystko się nie porozdrabniało, czyli nasze pieczarki. Nasze duszenie dobiega końca, jak widzicie tutaj nam wszystko paruje.
zakończone. Zobaczmy kolejny krok. Czas na marchewkę, ale zanim marchewka otwieramy. Jak widzicie, mam tutaj sporo tego płynu. Dzięki temu na pewno misa się nie przypaliła. Dodaję marchewkę. Dodajemy teraz wodę i łyżeczkę koncentratu warzywnego. Wodę oczywiście wlewam przygotowaną. I dzisiaj zamiast klasycznego naszego koncentratu warzywnego posiłkujemy się kostką, ponieważ nam się skończył i koniecznie musimy przygotować. Jak wiecie, on jest genialny, no ale cóż. O, i widzicie, teraz dodajemy te 10 gramów sosu sojowego, czyli ono jednak było potrzebne. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miskę, odważamy w niej 100 gramów makaronu ryżowego. Ja makaron ryżowy mam już odważony. W tym czasie odważony makaron zalać gorącą wodę, odstawić do namoczenia zgodnie z instrukcją na opakowaniu, następnie odsączyć przez koszyczek. Dodajemy zamarynowanego kurczaka, cebulę, dymkę i gotujemy. Także dodaję naszego kurczaka. Ja dodaję go po prostu z tą marynatą. Tutaj nie fajnie, że jak widzicie to co musimy dodać jest na górze, bo normalnie gdybym jakby się nie skupiała na tym, to bym poleciała dalej i tego nie zauważyła. Cebulę, dymkę i gotujemy. Nasz makaron wystarczy zalać wrzącą, gorącą wodą, zostawić tak na 2-3 minuty i po tym czasie przelać na sitko i przecedzić zimną wodą i będzie gotowe. Także zostawiamy na 3 minutki, odcedzimy i spotkamy się, jak nasz kurczak będzie już ugotowany. Nasze gotowanie dobiega już końca, zostały nam dosłownie ostatnie sekundy. Makaron mamy już zrobiony, zakończony. Dodajemy makaron i gotujemy jeszcze 2 minuty. Zobaczmy, jak to wygląda na ten moment. Sobie delikatnie to przemieszam. Pachnie bardzo ładnie, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Zobaczcie, jaki nasz kurczak. Teraz gdzieś sobie wyłowię, jaki on jest ciemny od tego sosu sojowego. No rewelacja. Także dodaję teraz makaron. Zamykam pokrywę. Gotujemy 2 minuty 100 stopni. Ostatnie sekundy i zobaczymy, co nam pozostało. Została nam pietruszka i cebulka prażona. Zupę podajemy udekorowaną, rozdrobnioną wcześniej natką i prażoną cebulką, czyli to, co nam zostało. Jak widzicie, tak się prezentuje zupa. No co, my przekładamy na talerz i spotykamy się z gotowym daniem. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na spróbowanie sobie naszego dania. Skupmy się bardziej na samym bulionie, kurczaku i marchewce, czy to wszystko jest miękkie. No nic. Próbujemy. Smacznego. Słuchajcie, pierwsza łyżka spróbowana. I teraz tak, makaron mięciutki, kurczak przepyszny, zamarynowany wręcz idealnie. Marchewka jest stosunkowo miękka, jest, bym powiedział, tak bardziej al dente, pieczarki perfekcyjne. Myślę, że największą robotę tutaj robi sam bulion. Jest po prostu przepyszny, jest delikatnie pikantny, delikatnie grzybowy przez te pieczarki. Ogólnie przepis godny polecenia, naprawdę świetny, 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 jeszcze raz świetny. Koniecznie musicie zrobić. Jest to już nasz kolejny przepis ze wspólnoty z dań azjatyckich. Wcześniej robiliśmy kurczaka, który wyszedł również genialny i ta zupa jest naprawdę genialna również. Dajcie znać, czy ją robiliście, jak Wam smakowała, czy coś modyfikowaliście, czy coś zmienialiście. Moim zdaniem przepis jest na tyle kompletny, że nie wymaga praktycznie żadnych zmian. Wszystko tutaj jest tak spójne, bulion jest wyśmienity, wszystko jest miękkie. Delikatna tam czkawka, jeśli chodzi o ilość oleju, ale to szybko nadrobiliśmy. Po prostu musicie przygotować sobie 10 gramów, mililitrów więcej oliwy i będzie wszystko w porządku. No nic, żeby nie przedłużać, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Musicie go koniecznie zrobić, jeżeli jesteście fanami azjatyckich klimatów, to na pewno Wam posmakuje. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!